Wasze ulubione miejsce na ziemi i na tym kanale, czyli Audio Vintage Pruszków. Dziś pierwszy raz na kanale epokowe JVC, no i bardzo wyjątkowy Sansui, prosto z Mediolanu. majówki. Tak, i z Mediolanu. Aha, Bo majówkę miałem medialnie. ach, rozumiem, no dobra, no to Tak. oglądajcie. Teraz będzie czołówka, coś jeszcze dopowiesz, tak? Tak, chciałem dopowiedzieć, że będąc w Mediolanie, w stolicy mody, żona nic nie kupiła, ale ja kupiłem gramofon. Modny gramofon. Modny gramofon. Designerski. Okej, więc teraz czołówka, no i zapraszamy na odcinek wspólnie. A ja sobie gram na gramofonie, trali tralalala, trali tralalala. Power on. Słuchajcie, nie jesteśmy w łodzi podwodnej w ubocie, tylko przedstawiamy Wam dwa fajne sprzęty JVC, czyli Japan Victor Company, czyli znane też z Japonii właśnie jako Victor. Na naszym rynku jest to JVC, a na Japonię wychodził jako Victor. Pierwszy raz na kanale, bo wielokrotnie Tak, widzowie wielokrotnie, pytali tak, w tak, komentarzach, czemu nie ma JVC, a No. JVC ciężko kupić po prostu z epoki. No i w ładnym stanie, nie? Też właśnie fajny sprzęt i tak jak zobaczcie, Victor często robił sprzęcik tutaj, pokażemy potem jeszcze dokumentację, ale ten jest po prostu jak nowiutki. Słuchajcie, jak ja to odbierałem we Wiedniu, tak, We Wiedniu? We Wiedniu, tak, W mieście pana akwarelisty. tak, we Wiedniu, jak to się mówiło kiedyś też. I zobaczcie, fajny, piękny, kurczę, korektorek, czyli taki mały equalizer, SEA Control System, macie 40 Hz do 15 000, czyli kurde, ale jak fajnie jest drabinkowo, tyk, 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 pewnie słyszycie. Słychać, słychać. Super, po prostu super. Ułożone w literę V dla pamięci Wiktora. Volume. Piękna gałka. Tu widać, że to dopiero przywiezione, także słuchajcie, będzie jakiś przeglądzik, serwis robiony. Widać, że żarówki jakieś będą, ale tu już pięknie kanały. No powiem Ci, że rzadko się trafia w tak ładnym stanie sprzęt. O, co ciekawe, jest dwa AUXy ma, czyli już jest fajna rzecz, że ma ten dodatkowy AUX, czyli jeszcze plus tape. To nam daje już dodatkowe źródło do odtwarzania, czyli może być CD, może być ten nasz ulubiony Bluetoothik, jak ktoś tam lubi sobie z tego, z sieci coś ściągnąć jeszcze i posłuchać, prawda? No ale pewnie Was zachwycił pewnie ten sprzęt, tak początkowo właśnie mówię, że jak z łodzi podwodnej wyszukiwanie, prawda, statków innych, które UBOT. namierzamy, tak, UBOT i to jest powiedzmy namierzanie i jeszcze sterujemy torpedą może. Produkowany tylko 2 lata. 72-74 jak czytałem. Piękna, zobaczcie, skala, bo skala, o zobaczcie, radio nam stroi, jak zwykle nie możemy podłączyć muzyki, bo będzie lipa, ale zobaczcie, wskazówka stoi, a kręci się nam Po skala. własnej osi. Tak, 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 pięknie, pięknie. O, nawet nie wiem, czy Podobne się... do Sansui. Tak, tu mamy, czekaj, pyk, mono, może nam się stereo zaświeci. Normal. Nie, czyli może być jeszcze. Podobne- Też przed serwisem. Tak, do Sansui, tak. Sansui seria 666. TU 666, tam 333, te 222, takie tam nawet były, tak. I one miały wszystkie. 777 był fajny też tak samo. I też wszystkie były. Ma trochę skaz, no niestety ten sprzęt, ale on jest bardzo rzadki. Ponad 50 lat, więc wybaczcie. Dokładnie, Żeby wybaczcie nie miał mu, tak, skaz. no, ale mimo to i tak wygląda bardzo dobrze, także wygląda bardzo dobrze. W końcu trafił w ręce doktora, to Tak jest, no my go podleczymy, tutaj kroplóweczka, dostanie tutaj ten New Life. Także ciekawe będzie- funkcje też ma. No tutaj ze względu na to, że to jest właśnie ten Matrix, bo on ma tą system, ten właśnie ten czterech kolumn, że można sobie, zobaczcie, możemy sobie dać góra, to jest tylko front i teraz będziemy front, lewy, prawy kanał, odwrotnie, no dobrze, lewy, prawy, lub sam tył, czyli mamy tylne, lub bierzemy po prostu po środku, to mamy ten joystick, czyli mamy 4 kanały naraz grają nam w takiej przestrzeni, prawda, kwadrofonicznej. 4 channel balance. Ten znaczek też nam mówi, właśnie to był słynny znaczek taki dla 4 kanałów i on był taki powtarzany właśnie ten jakby W Pionierze widziałem. w Pionierze, w Sansui też był i na płytach kwadrofonicznych właśnie wtedy można było też sobie słuchać, kupić sobie gramofon specjalny też i no i tak jak niektórzy właśnie śledzili nasz kanał, to wiedzą, że też mieliśmy takie właśnie gramofony i też Wiktor właśnie to robił, nawet mamy gdzieś ten Wiktor, może zaraz go wyciągniemy.
Gdzieś pamiętam, tam był taki Wiktorek właśnie na 4 kanały jeszcze ten specyfikacje. No, do górnego zobaczcie, co się trafiło jeszcze. No to jest, że ktoś to jeszcze trzymał. No pan starszy naprawdę, jak ja to odbierałem od niego, to po prostu pokazał mi, że ma jeszcze tą tak zwany ten Bedienung-Anleitung, oni to nazywają connection diagram. Zobaczcie, ile rzeczy można było sobie podłączyć. Magnetofon taki, szpulowy, gramofonik, two channel stereo, jakiś cartridge deck, czyli to jest A-track, no, piękny, zobaczcie, tutaj amplifier, dodatkowy wzmacniacz jeszcze jakiś, bo on ma tutaj, zobacz, on ma tutaj 4 kolumny, to wiadomo, kurczę, 2 anteny, 3 anteny jakieś, ja nie wiem, co to było wtedy, demodulator, ten mi demodulator na 4 kanały, to jest ciekawostka. Może rzucicie tam właśnie, może ktoś tam się właśnie interesował tym 4-kanałowymi odtwarzaczami lub jest kolekcjonerem, to na pewno nam podpowie z tym demodulatorem. No, pięknie. W języku angielskim, francuskim, różnym, także to jest naprawdę fajna rzecz. Oryginalnie zachowana instrukcja. Nie no, i zobaczcie, jak w ogóle, ile tego było. Tyle, co wystarczy. A teraz, jak jakieś widziałem ktoś książeczki, to po prostu dają, nie wiem, tomy jak grubość książki teraz nowej jakiejś instrukcji, to jest chyba jakiś jak Tak, a dzieła wszystko Lenina. i tak Jak dzieła musisz Lenina. zrobić przez internet. Tak, i tak wszystko musisz zrobić przez internet. O, zobaczcie, tu jest podane, jak możemy sobie przełączyć na napięcie, czyli sprzęt był przygotowany do kilku napięć, prawda? Zobaczcie, 240, 120, 220, 100 i tylko pik, pik, bez żadnego serwisu. Można było sobie to przełączyć samemu. No i tu jeszcze dla serwisantów jeszcze cały układ elektroniczny. Opisane jeszcze tutaj, ktoś tu już widać, że coś może już było serwisowane, no bo to wiadomo, zobaczcie jaki piękny 5525 schemat diagram. Tak, i tu na czerwono było zaznaczone, że to jest tuner, sekcja tunera. Na zielono, proszę bardzo, ktoś już tu zaznaczał kredeczką, że to jest Vorverstärker, czyli przedwzmacniacz. Endverstärker, czyli końcówka mocy, i tu mamy taki turkusowy, zobaczcie. Tam pokażę, turkusowy end, czyli końcówka mocy tutaj, tak, i to jest tutaj. No i tu mamy klank regulank, czyli ten cały nasz taki sekcja regulacja, czyli ten korektorek tutaj, nie? Druga strona też szczegółowe, dodatkowe. Austria and UK, proszę bardzo. Kupiłem w Wiedniu, czyli nas by interesował ten. Europe i For Europe. For Europe. No, to już jest kwestia, powiedzmy, sprawdzenia wewnątrz. To wiadomo, że to niektórzy powiedzą, no po co mi to, jak ja tylko słucham, ale później przy odsprzedaży, słuchajcie, to dajecie taką kartę przetargową i kolekcjoner na pewno będzie z tego bardzo zadowolony. Bo ktoś, kto kupi do słuchania, to pewnie to potem zgubi, ale kolekcjoner, on tym się zajmie, słuchajcie, będzie dodatkowa. Z aktem ślubu schowa. Tak. Dobra, nie będę tu się bo zaraz porwę, poszarpię i będzie ten. No i słuchajcie, przetestowaliśmy to, fajnie, też gra. Ten górny, ten dolny jest troszeczkę do serwisu jeszcze na pewno. Te wszystkie trzaski jednak tu istnieją. Trzeba będzie sprawdzić jakieś tam elementy, podzespoły elektroniki, półprzewodniki itp. I zobaczcie, jeszcze przetestowaliśmy. Ostatnio właśnie miałem pokazać Ci te kolumienki, bo to Banco Lucen. Powiem Wam, model to jest Beovox 2400. 4-ohmowe, 35W. Jeżeli ktoś posiada fajny wzmacniacz 4-ohmowy lampowy, to powiem Wam, że to jest dla niego głośnik. Mała moc jakiegoś, teraz robią te lampowe wzmacniacze dużej mocy, bo tam 40-50 W, ale te starsze wzmacniacze, czy nawet robione samemu, tam 5 do 10 W, no to powiem Wam, że to jest głośnik. Właśnie zrobiliśmy po serwisie, dlatego zdjąłem tą obudowę, żeby zobaczyć. Tu te gumy to były super, tylko były z cewki, czyli kolumny są teraz na gwarancji. Zobaczcie, wysokotonowy głośnik, średniotonowy i to jest kolumna, stoi teraz w pionie, czyli ona tak była zrobiona, że ten wysokotonowy był zrobiony w środek. Nie jak w niektórych kolumnach teraz robi się, że on jest na samej górze, średniotonowy, bas. Nie, tu mamy całkowicie pomieszane. No, Banco Lucen to Banco Lucen. Skandynawia to Skandynawia, mieli swoje prawa, także tyle możemy powiedzieć o tych kolumnach.
cyk i doktor z drugiej strony, widzicie? Zobaczcie, osłonka, bo to też jest warte pokazania. Rzepy. To są rzepy, które trzymają 40 lat i one trzymają. Zwróćcie uwagę na mocowanie. Proste mocowanie blaszkami. Każdy głośnik był przymocowany, te fajnie basowe blaszkami były przymocowane. Tak można powiedzieć, że to prymitywnie, ale niby można było, są otwory mocujące też w głośniku, ale widocznie był mały rant i zrobili w ten sposób. Materiał, zobaczcie jaka fajna, po prostu jak zrobiony porządnie materiał. Płyta jeszcze jak blacha, to jest blacha aluminiowa, plus do tego, czyli jeszcze fajnie, ciekaw jestem, dajcie jakiś może znać, czy odsłuchy robiliście z założoną osłoną i bez osłony, nie? Bo to też jest ważne, podejrzewam, że na pewno coś taki materiał coś tłumi, ale powiem Wam, że tak, dźwięk, włączyliśmy tutaj, co włączyliśmy, tak pięknie zagrało, Rush, no płyta, no niestety, bo właśnie był klient, który kupował tą płytę i jak włączyliśmy, powiedział, że nie rozstanie się z tą płytą, że kupił ją na pewno i kupił, bo płyta była świetna. Krótko przed nagraniem. Krótko Płyta przed nagraniem, a strzelała. chcieliśmy właśnie sobie posłuchać. Ja mówię, przetestujemy sobie kolumienki na tej płycie, bo fajna płyta. Jak wszyscy testują na Tracy Chapman na pierwszym albumie, tak my będziemy testować teraz na albumie Rush. Pewnie byście chcieli wiedzieć, jaki to album, ale wszystkie albumy Rush były dobrze nagrane. Także będzie taka kryptoreklama dla Rush, bo to oni zaraz ceny podskoczą w tym, ale naprawdę świetnie nagrane płyty Rush miał. Także tam. Skoro Krzysztof zrobił pauzę przy kolumnach, to ja Wam tylko powiem, że szykujemy dużą niespodziankę z Krzysztofem dzięki wsparciu marki Diora. I śledźcie social media, winyl szarkowe, no i audio vintage, bo już niedługo czeka na Was duża niespodzianka przygotowana dla Was, więc 4 zestawy? 4 zestawy kolumn na testy tutaj. Będziecie mogli przyjść ze swoją muzyką, ze swoją płytą i przetestować 4 zestawy kolumn od marki Diora. O tym niebawem. Kiedy? To już śledźcie na social mediach. No i ze wzmacniaczem też, nie? Jakim wzmacniaczem? Mogą przyjść, żeby A, no, przetestować. dobra. Zapraszamy też tak, bo może ktoś ma swój wzmacniacz właśnie vintage'owy, fajny, ukochany i chciałby przetestować z nowymi kolumnami marki Diora. Zapraszamy. No a my teraz wracamy do realizacji dalej odcinka. JVC. JVC. Pokażemy Wam Nie, teraz. jeszcze ma być gramofon. Tak, ale pokażemy plecy JVC. A, dobra. No, fajne mocowanie, tam jest ten, jeszcze chciałem pokazać właśnie tych. No to nietypowych dobra, mocowań. to komentujcie, subskrybujcie, bo później o tym zapomnę, Tak. żeby Was żaden odcinek nie ominął i oglądajcie dalej. A, kręcimy. No dobra. Props. Chyba teraz fani Sansui będą bić brawo, bo rzadko się zdarza naprawdę taki rarytas. Można powiedzieć, że to jest fortepian od Sansui, kwarcowy Direct Drive SR929. Jest w ładnym stanie. Może nie jest to piękny i idealny stan, aczkolwiek powiem Wam, że ciężko znaleźć w ogóle ten model. A co dopiero w dobrym stanie, tak? Ja go przywiozłem z Mediolanu, czyli z siedziby mody, można powiedzieć. Ma troszeczkę tutaj ten niedociągnięć. No, jak to by powiedział klasyk wąski, tak? Kilka niedociągnięć jest, tak? Kilka niedociągnięć jest. No. A Siara by powiedział, to są niedociągnięcia. Także, ale nie. Powiem Wam, to jest typowo manualny gramofonik. Waga jego, ja Wam powiem waga. Waga jego jest chyba 18 kg prawie. Także niesamowicie ciężki. Chyba najcięższy gramofon, jaki do tej pory miałem z seryjnej produkcji, bo wiadomo, że te nietypowe gramofony są cięższe, powiedzmy, ale to jest tak zwany z seryjnej produkcji i Microseiko, tak? tak, to jest też wszystko właśnie było przyprodukowane przez ten, no Microseiki, tak, to miał swoją właśnie ten, swoje lata produkcji, do których właśnie brali ramiona, adaptowane były wszystkie takie. Jest podobno lakier fortepianowy. Tak, no to jest taki, czyli nawet będzie pasował do, jak ktoś może ma właśnie taki wzmacniacz Macintosha albo coś w tym stylu. Jest takie, są powiedzmy ten piano, te czarne, to by się fajnie zgrał, aczkolwiek też w domu na pewno
No ja próbowałem coś znaleźć na ten temat, mało jest informacji na temat tego No, akurat modelu. Wiesz co, jest to chyba jeden z droższych takich seryjnych gramofonów manualnych właśnie. Prosta obsługa. Tu nie ma nic innego. Tu wciskając power od razu się kręci talerz. Możemy przełączyć na kwarc, a możemy sobie przełączyć na regulację i zmianę obrotów. Ale ja jednak zawsze używam tego kwarcowego. Wkładka tutaj Concord, taki Concord 20. Dziwnie on mi pasuje, tak powiem szczerze. Tak, dziwnie pasuje to fakt, że wiesz, że po prostu widocznie no taki klient miał, spodobał mu się dźwięk i tak zostało, nie? Także i ja tu nic nie zmieniałem na razie, ponieważ dopiero przyjechał. Zobaczcie, jeszcze pokrywa jest niepolerowana. Będzie wszystko polerowane, będzie wszystko Słabo robione. cię widać spodnie. Tak? No, za tej, no bo jest słabo jest polerowana, to nie słabo widać. Czekajcie, pokażę Wam z tyłu go, tak? Czyli plecki, Boże kochany, plecki to chyba moje plecki. Będą bolały zaraz. Zasłonię trochę światło to od słońca. No, dla Sansui, dla Kenwooda to było typowe robienie gniazda, powiedzmy tego wszystkiego z tyłu, żeby to było. Tutaj mam jakąś zaślepkę. Ciekawe, co to mogło być. Wiecie co? Wtyczuszka Pilot. klasyczna. Tak. Zawiasy mocne. Naklejki. No nic innego nie ma. Nic, No waga tak. przerażająca. 17 Przerażająca kilo waga. 17 kg, naprawdę 17,5 kg. Aż się stolik buja. Także zobaczcie, to postawiłem na tym. Też z Japonii przywiezione. Proszę bardzo, stolik banzai, pod banzai, ale idealnie pasuje Pod gramofon. pod gramofon, tak. Czyli nasze drzewko banzai to dzisiejsze Sansui.